zapraszam Was na segment odpowiadający za komunikację. A teraz ja zapraszam Was na segment odpowiadający za komunikację. Będziemy się skupiać na tym, jak przemieszczać się po Phukecie, jak najtaniej, najłatwiej, no i generalnie jak to ogarnąć. Na początek chciałam dodać, że są trzy główne takie środki transportu, które tutaj będziemy omawiać. Pierwszy to jest komunikacja miejska, publiczna, która obejmuje busiki, na przykład Phuket Smart Bus, jak i Songthaewy, te otwarte busiczki, które jeżdżą do Phuket Town. Drugi sposób to jest taksówki i tuk-tuki, a trzeci sposób to jest wynajęcie, wypożyczenie bądź kupienie własnego skutera bądź samochodu. Zaczniemy od tego, jak wygląda wyspa. Tak wygląda Phuket. Jak widzicie, jest to dosyć duża wyspa. Ona jest połączona tutaj z lądem mostem. Natomiast są główne kierunki, w których, główne rejony, w których ludzie się zatrzymują. Oczywiście przy plażach. Najsławniejszą plażą, najsławniejszym miejscem jest chyba Patong Beach. Oprócz tego tutaj jest Karon Kata, Kamala, gdzie my jesteśmy, Bang Tao po zachodniej stronie, i tutaj jest przy lotnisku jeszcze Nai Yang. Po wschodniej stronie jest plaża Rawai z Chalong Bay, z miastem Chalong tutaj. No a tutaj po tej stronie jest Phuket Town. Tutaj. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to mamy do wyboru, jeżeli mieszkamy po zachodniej stronie wyspy, z lotniska jeździ przez wszystkie główne plaże aż do Rawai busik, który się nazywa Phuket Smart Bus. Jest on klimatyzowany, przejazd z nim kosztuje, nieważne jak daleko się jedzie, przejazd z nim kosztuje 100 batów. Można sobie również wykupić taki kilkudniowy pas, przepustkę kilkudniową, którą my wykupiliśmy. My sobie wykupiliśmy akurat na 10 dni za 1000 batów. Można sobie wykupić takie day passy, czyli za jeden dzień nielimitowanych podróży można płaci się wtedy 300 batów, za 3 dni 500 batów, za 7 dni 800 batów, a za 10 dni 1000. Jest też miesięczna, która kosztuje 2000. Także to jest fajna opcja, jak tutaj się jest na dłużej. Jeżeli byśmy się chcieli dostać do Phuket Town, który znajduje się po drugiej stronie wyspy, tutaj, no to z każdej plaży odjeżdżają tak zwane Songthaewy. Są to takie pick-upy otwarte, które wyruszają z każdej plaży, na przykład z Kamali jadą do Phuket, z Patongu do Phuket, z Katy Karon do Phuket. Te busiki nie przemieszczają się między plażami, one jadą stricte z danej plaży do Phuket Town. Poza tym, po zachodniej stronie wyspy też poruszają się normalne autobusy i busiki, ale my tam za bardzo nie przemieszczamy się, więc nie możemy Wam a propos tego doradzić. Jeżeli chodzi o przejazd z Kamali na przykład do Phuket Town, taki bilet kosztuje 50 batów w jedną stronę. Jeśli chodzi o najszybszą według nas metodę poruszania się po tej wyspie, będą to właśnie te skuterki, które mnie minął. Wypożyczenie skuterku, z tego co się orientowaliśmy, to tak między 250, 350, 400 batów. W zależności jak sobie wynegocjujecie. Jest to najszybsza metoda, ponieważ można ominąć korki, a na Phukecie naprawdę są bardzo duże korki.
można ominąć korki, ale trzeba mieć prawo jazdy na motor. Dlatego dla nas ta metoda odpada, ponieważ nie zdążyliśmy wyrobić prawo jazdy na motor. A tutaj naprawdę jak poruszamy się tymi autobusikami, to widać, że co chwilę stoi policja i łapie. Jeżeli nie ma się prawa jazdy na motor, nie obowiązuje ubezpieczenie. Jeżeli jest jakikolwiek wypadek, a też trochę ich widzieliśmy tutaj, no to jest to twoja wina. Nieważne, czyja to była wina, ty nie jechałeś nielegalnie, więc nie możesz nie ma żadnych względów. Okej. Ostatnio już nam autobus podjechał, także witam się jeszcze raz. Zmiana scenerii i zmiana otoczenia. Jeżeli chodzi o poruszanie się po Phuket, to tak jak już wspominałam, najłatwiej jest skuterkiem. Można go sobie wypożyczyć, kupić cokolwiek i ma się swobodę ruchu, tylko trzeba mieć międzynarodowe prawo jazdy kategorii A, swoje prawo jazdy i tak dalej. Natomiast wypożyczenie samochodu puścimy Wam za chwilę segment, bo będziemy wypożyczać samochód i wszystko Wam opowiemy, jakie były ceny, jak to wyglądało. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj lekko niewyspani, bo przyjechaliśmy na lotnisko, ale broń Boże po to, żeby stąd lecieć. Jak widzicie z tyłu właśnie rezerwujemy sobie furę. No i co? No i będziemy robić road tripa, ale najpierw musimy się zabezpieczyć w 100%, bo tu nie jeździ się prosto. Trzymajcie kciuki. Dodatkowa inszura kosztuje 450 za dzień, ale zaufajcie mi, warto ją wziąć. Człowiek ma święty spokój. No dobra, właśnie odbieramy furę, dostaliśmy Toyotkę. Jeszcze dokładnie się nie przejrzeliśmy co i jak, bo pan jeszcze ostatnie rzeczy z nami sprawdza. Jeżeli chodzi o samo wypożyczenie samochodu, to kosztowało ono mniej więcej 4000 batów za 4 dni. Do tego jeszcze dołożyliśmy sobie takie full ubezpieczenie, 450 batów za każdy dzień. Także łącznie wyjdzie nas tam prawie 6000 batów. No, wydaje nam się, że to całkiem spoko cena, no bo to będzie jakieś tam 700-750 zł. Na rzeczywiście takie pełne 4 dni mamy. Jeżeli chodzi o samo wypożyczenie, to nie było żadnego problemu. Pani bardzo miła, kooperatywna, bardzo dobry angielski. My mieliśmy problem, żeby znaleźć to miejsce, ale się udało. Jest na terminalu International, więc pamiętajcie, jakbyście wypożyczali. I co? No i teraz jedziemy w dalszą drogę. Jeśli chodzi o dokumenty, jakie potrzebujecie do wypożyczenia samochodu, to oczywiście musicie mieć ważne prawo jazdy polskie, plus do tego wersję międzynarodową w konwencji genewskiej. Wyrobienie takiego prawa jazdy kosztuje około 35 zł i trwa 3 dni w każdym urzędzie komunikacji w Polsce. Musicie to wyrobić przed wylotem oczywiście. Do tego potrzebna jest karta kredytowa na imię głównego kierowcy. My mieliśmy też dodatkowego kierowcę, więc dodatkowy kierowca musiał mieć ten sam zestaw dokumentów minus kartę kredytową. Jak wypożyczaliśmy, musieliśmy pokazać pani voucher, który dostaliśmy, rezerwowaliśmy online przez Booking, bo mieliśmy akurat tam zniżki. Pani daje do wypełnienia taką karteczkę, tam się wypełnia imię, nazwisko, swoje dane kontaktowe ogólnie, podpisuje się warunki wynajmu i też takie RODO ala o procesowaniu danych. No i w sumie tyle. A jak już mamy tak wszystko powiedzieć, to pani jeszcze robi ksero waszych dokumentów, więc nic się nie martwcie, wy musicie je podpisać, a później dostajecie informację, gdzie macie pójść. To jest exit numer 8. No i tam już czeka ktoś, kto wam pokaże ten samochód. Oczywiście przejdzie z wami przez ten samochód, pokaże wam, gdzie są uszkodzenia, gdzie ich nie ma. Dopiszę jeszcze do waszego voucheru te informacje. Dostajecie kluczyki, jesteście good to go. A jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z jazdy, no to oczywiście pierwszy błąd, który popełniłam. Pan mówi, podpisałam dokumenty przy samochodzie i pan mówi, że okej, można wsiadać. Ja się go pytam, gdzie kluczyki? A on mówi, że no w samochodzie już się klimka włączona, chłodzi się. No to ja idę i wsiadam ze złej strony samochodu.
To było śmieszne. On się tak uśmiechnął i poszedł dalej. Ja dodam, że to jest bardzo normalne. Ja jak wsiadłem, to chciałem wsiąść na siedzenie pasażera. Zrobiłem dokładnie to samo. Zdziwiłem się, że jest tam kółko, więc nie przejmujcie się. Tak się może zdarzyć. Tak, i jeszcze jedna fajna sprawa jest, że no tutaj wycieraczki są ze strony, po której my mamy kierunkowskazy, więc wyjeżdżałam i chciałam włączyć kierunkowskaz i włączyłam wycieraczki. To też było śmieszne. Jeszcze jedną rzecz, którą sobie przypomniałam a propos wynajmu samochodu, to pani nam ciągle mówiła, tylko nie zgubcie kluczyka, więc o tym musimy pamiętać. No i dostaliśmy wodę w prezencie, także też będziemy je konsumować. No i przeżyłam moją pierwszą podróż. Łapałam często Mikołaja za kolano, jak musiałam zmieniać bieg. No ale udało się. Mam nadzieję, że już wiecie wszystko o wypożyczeniu samochodów. Natomiast jeżeli chodzi o taksówki i tuk-tuki, no bo jeżeli jesteście tutaj większą ekipą niż w dwójkę, no to skuter nie zawsze będzie opcją. Czasem to będzie samochód, czasem trzeba po prostu jeździć taksówką, tuk-tukiem i to się będzie bardziej opłacać. Nam we dwójkę taksówki i tuk-tuki nie za bardzo się opłacają. Korzystamy głównie z aplikacji Bolt, InDrive i jest również GrabCar. GrabCar jest najdroższy, InDrive jest najtańszy, a Bolt jest pośredni. InDrive ma tą wadę tylko, że można płacić gotówką, no albo jest Thai QR Payment, ale my nie mamy tego konta w banku tutaj, także nie płacimy tym. No, to jeśli chodzi o taksówki, są tutaj dosyć drogie, jest ich dużo, ale też raz czy dwa próbowaliśmy zamówić taksówkę, ale nie chcieli nam akceptować, nie chcieli przyjeżdżać, więc dlatego zdecydowaliśmy się na autobusiki, które są trochę bardziej niezawodne. Taksówkę z lotniska płaciliśmy chyba 430 czy 460 batów. No jakbyśmy jechali tym smartbusikiem, to byśmy zapłacili 100 od osoby, czyli 200 tylko. Są też takie minivany, jak się jedzie z lotniska, można sobie, tam są stoiska, jak się wychodzi na lotnisku, są stoiska i można podejść i są takie shuttlebusiki, którymi można się też przemieszczać. Tuk-tuki są najdroższym metodą komunikacji tutaj, także krzyczą sobie dosyć spore sumy, jak się pytaliśmy, natomiast no jest to taki fan i one tutaj często są takie party tuk-tuki i one zupełnie inaczej wyglądają niż w Bangkoku, no bo są to takie jakieś Mitsubishi czy coś, takie bardziej vaniki. Także znowu jedzie autobus. Dziękuję za uwagę obecnie. Do zobaczenia kolejny raz. Czasem również zdarza się tak, jak w tej chwili, że na przykład przejedzie busik i was nie zabierze, ale pokaże, że drugi jedzie zaraz. Także czekamy na drugi. Zdarzyło nam się również, no, że podjechał wcześniej i byliśmy po drugiej stronie ulicy i nas nie zauważył i odjechał i musieliśmy czekać na następny. Zdarzyło nam się również, że biegliśmy za nim, ale się zatrzymał. To się nazywa jeszcze my. Mieć szczęście. Hej, 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 hej. Hej. Przystanki Phuket Smart Bus są oznaczone. Jest tutaj oczywiście wypisany rozkład jazdy, także można sobie tutaj sprawdzić. Fajną opcją jest to, że nie trzeba być na przystanku, tylko gdziekolwiek czekasz i machasz na nich, oni się zatrzymują. Także to nie jest tak jak w Polsce, gdzie jesteś 50 metrów od przystanku i kierowca specjalnie odjeżdża. Tutaj naprawdę chcą pomóc. Chociaż ten pan, który się na mnie zatrzymał, to nie chciał nam pomóc. A jedziemy tylko 2 przystanki. No dobra, tyle z mojej strony. Jeszcze tylko chciałam dodać jedną rzecz, jeśli chodzi o przemieszczanie się w samym Phuket Town. Tam też kursują Song Tao, tylko różowe busiki. Między plażami kursują niebieskie,
a po samym Phukecie różowe. Puszczam teraz nagrania, jak widzieliśmy taki różowy w Phuket. A po Phukecie, po samym Phukecie przemieszczają się takie oto różowe Song Tao. Przejazd nim kosztuje 5 batów, nieważne gdzie się jedzie, i postaram się Wam zamieścić mapkę, jak one jeżdżą. Także między plażami są te niebieskie, a po Phuket Town są te różowe. Pozdrawiamy ze środka Song Tao. Również warto wspomnieć, że wczoraj chcieliśmy się dostać Song Tao z Kamali do Phuket Town. No i nie przyjechał o określonej godzinie. Jechaliśmy za to tym smart busikiem i innym busikiem z lotniska. Także jadąc komunikacją miejską trzeba się uzbroić w pewną dozę cierpliwości. No cóż mogę więcej powiedzieć. Podoba nam się jeżdżenie smart busikami, ponieważ mają klimatyzację. No niestety jeżdżenie tutaj po tej wyspie zajmuje dużo czasu, przemieszczanie się, bo jest duży ruch, są górki i doliny, już to chyba milion razy mówiłam. Natomiast autobusy, niektórzy kierowcy, nasi ulubieni kierowcy, na przykład jadą 25 km pod górkę, a 20 z górki, i się przemieszczamy w takim żółwim tempie, że raz jak były korki, jechaliśmy godzinę z Kamali na Patong, co tu Wam napiszę ile jest kilometrów, ale niedaleko, bo innym razem jechaliśmy niecałe 15 minut, także wiecie, nie można za bardzo na tym polegać. W Tajlandii jest duży ruch, zwłaszcza na Phuket są korki, jest duży ruch, dużo samochodów. Tutaj na przykład ta taksówka z tym państwem zatrzymała się tylko na to, żeby panowie mogli sobie zakurzyć razem z nami na przystanku. Dziękujemy bardzo. Także wiecie, podoba nam się to życie tutaj. Panowie wykurzyli fajkę, gotowi do dalszej drogi. Taksówka odjeżdża. To jest życie. A my dalej czekamy na ten drugi autobusik. Minęła dokładnie godzina, odkąd dotarliśmy na przystanek i ponad 45 minut, odkąd autobus nas nie zabrał i powiedział, że zaraz jedzie drugi. Nie jechał. Aplikacja online mówi, że już jest niedaleko następny busik, no ale czasem trzeba się uzbroić w cierpliwość. Siedzi z nami na przystanku od jakiegoś czasu już taka pani tutaj lokalna i próbuje dojechać do Phuket Town. Próbuje złapać taksówkę. Żadna taksówka jej nie chce zabrać. To jest mega słabe, ale nie tylko my mamy ciężko. Oni mają ciężej. A teraz spotkałam zupełnie przypadkowego przechodnia oczekującego na autobus. Dzień dobry Panu. Czy poleca Pan poruszanie się komunikacją publiczną na Phuket? Myślę, że tak. Bardzo miło siedzi się na przystankach. Przystanki są zacienione, ale tylko te po jednej stronie ulicy. My akurat taki mamy, więc fajnie się siedzi, patrzy na przyjeżdżające autobusy, które się nie zatrzymują. No i czekamy. No może kiedyś jakiś tam się zatrzyma, ale godzina na przystanku przy takim hałasie to zawsze dobry pomysł. Dokładnie. Ja z mojej strony bym dodała, że no jeżeli jesteście tutaj na jakiś krótki okres czasu, to jednak używajcie tuk-tuków, taksówek, czy wykorzyście skuterek. Chyba że macie czas faktycznie, no to czekajcie na tę komunikację. I powjeżdżam. W końcu wsiedliśmy do busika. Ponad godzinę grubo. Ale będziemy jechać 4 albo 5 minut, nie wiem, chyba 10 to jest maksymalnie. Na nogach doszlibyśmy szybciej, ale dobrze jest poczuć klimatyzacji. Trzeba się liczyć z tym, że w autobusie z lotniska nie zawsze jest miejsce do siedzenia, ponieważ jest tutaj dużo ludzi.
Rozkład jazdy w Tajlandii to stan umysłu. Nigdy nie wiadomo, o której się pojawić na przystanku, o której przyjedzie autobus albo o której odjedzie i również jak się jedzie, to nieraz czeka na niektórych przystankach 10, 20, 15 minut, żeby więcej ludzi weszło. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, o której dojedzie i gdzie się będzie dłużej zatrzymywała, a gdzie krócej. A nasz kierowca właśnie opuścił pojazd, bo postanowił sobie zrobić przerwę na dymka i tam sobie kurzy. O, to jest nasz pan kierowca. Tak się jeździ busikami w Tajlandii. A tak się wożą z pracy. Jakbyście chcieli znać jakieś zasady BHP, to tu nie ma. No i cóż, jeśli chodzi o przemieszczanie się po Phukecie, to z naszej strony chyba tyle. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Z chęcią pomożemy. My głównie przemieszczając się tutaj korzystaliśmy z Google Maps po prostu. Tam w Google Maps jest opcja, że można sobie kliknąć Public Transportation i pokazuje, jak to wygląda. I tam są te smart busy, którymi jeździmy, są tam też te Songtao. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no to wiecie, sabaj, sabaj, relax, relax, jak się to mówi w Tajlandii. Trzeba się uzbroić w cierpliwość nieraz, bo czeka się na przystankach. Trochę czasem jadą wcześniej, czasem jadą później, nigdy nie wiesz, kiedy podjadą. Jeżeli chodzi o smart busik, no to oni mają to fajnie zaplanowane, ponieważ jest aplikacja, na internecie widać, jak jedzie busik. Czasem jest to lekko opóźnione, no ale można patrzeć na to i tak wychodzić na autobus, chociaż muszę przyznać, że zdarzyło nam się, że nie było w ogóle busików, a przejechały dwa według rozkładu. No to czasem działa, czasem nie, wiecie. Jest słońce, jest fajnie, trzeba się relaksować. Dzięki za oglądanie, dajcie lajka, skomentujcie i dajcie znać, jeżeli te informacje były dla Was użyteczne. Pa!